Koleżanki i koledzy, drodzy widzowie tego kanału oraz wszyscy obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wczoraj, 5 lutego, w późnych godzinach wieczornych dokonał się zamach stanu. Polska stanęła nad przepaścią, a świat wstrzymał oddech. Moi drodzy, dzisiaj nie mam dla was dobrych wiadomości. Polska, nasz dom, jak wspomniałem, stoi nad przepaścią, ale na szczęście mamy dzielną opozycję, która będzie walczyć do ostatniej kropli krwi o dobro twoje, moje, nasze. Jeszcze Polska nie zginęła, póki PiS żyje. Dzisiaj zobaczycie materiały szokujące. Ostrzegam ludzi o słabych nerwach. Będą filmy, materiały, które udało mi się zdobyć i zobaczycie je jako jedyni w Polsce i na świecie, pierwsi, bo tylko na tym kanale możecie zobaczyć i zobaczycie pierwsze ofiary tak okrutnego zamachu stanu. Dotarłem do materiałów, gdzie okrutny reżim Tuska i Bodnara porwał i zaczął torturować dzielnych wojowników o wolność i demokrację. I teraz, moi drodzy, zanim przejdę do szczegółów, chciałbym wam ten materiał pokazać. I pamiętajcie, możecie go zobaczyć tylko na tym kanale, bo tylko mnie udało się je zdobyć. Okrucieństwo jest potworne i naprawdę nie pozwólcie oglądać tego dzieciom, ludziom chorym i starszym, bo sceny są bardzo drastyczne. Zobaczcie. Czy ty wiesz, co to wieść? Czy ty wiesz, że mnie chroni immunitet poselski? To jest równoznaczne z zamachem stanu, To jest wystąpienie przeciwko przedstawicielowi najwyższej ustawodawczej władzy w tym kraju! To jest zamach na trzecią Rzeczpospolitą! Przeciwko Polsce występuje! Przeciwko Polsce! To jest zamach stanu! Immunitet nie Zamach chroni! stanu! To jest zamach stanu! Jak donoszą moi informatorzy, na ulicach widziano już czołgi, a upolityczniona policja ochrania dom dyktatora Tuska przed dzielnymi wojownikami. Biedne polskie dzieci nie mogły dzisiaj rano obejrzeć teleranka. To jest szok, co się wyprawia w naszej ojczyźnie. Dzielni redaktorzy Domu Wolnego Słowa muszą zakrywać twarz w obawie przed potężnymi represjami reżimu Tuska i Bodnara. Moi drodzy, to właśnie ten dzielny człowiek, Polak, patriota, katolik, to on właśnie odkrył ten spisek. To dzięki niemu Polacy mają czas na przygotowanie się do zamachu stanu. To on stoi na straży konstytucji i porządku prawnego. Człowiek Godzilla. To dzięki niemu dzielna opozycja zdążyła zorganizować zbiórki dla internowanych i okrutnie torturowanych przez reżim Tuska i Bodnara. Ten dzielny pan prokurator odkrył ten zdradziecki zamach stanu podczas kupowania trunków w pobliskim sklepie osiedlowym. Jak to się mówi, no, człowiek nie wielbłąd, pić musi, ale dzięki temu zostaliśmy ostrzeżeni przed tym okrutnym, zdradzieckim zamachem stanu.
Podejrzewam, że mój sygnał może być lada chwila wyłączony i przejęty przez siły opozycyjne. Chciałem wam tylko jeszcze szybko powiedzieć, że dzielny Dom Wolnego Słowa, telewizja za rubliki jest chyba ostatnim bastionem, który dzielnie walczy i reżim Tuska nie jest w stanie swoimi oddziałami go zdobyć. Czekamy też na przemówienie strażnika konstytucji, męża opatrzności Andrzeja Dudy, który ma w planach przemówić do narodu. Podejrzewam, że dzielna opozycja zagłuszy wszystkie te lewackie, zdradzieckie stacje, żeby wszyscy mogli wysłuchać tego jakże budującego na duchu przemówienia. Czekamy też na to połączenie, ale mam nadzieję, że mój kanał zostanę z wami i z wami wysłucham tego płomiennego. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne. Chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski. Historia oceni nasze działania. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu. Zwracam się do Was, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Strzeżcie państwa przed wrogiem. Okej. Przepraszam was, ale musiałem wyreżyserować coś, bo no tak mnie rozbawiło, tak mi to zrobiło dzień i pomyślałem, no muszę się z wami tym podzielić. A teraz już tak pół żartem, pół serio przejdźmy do tego tematu. Wiem, wstęp był długi, mojego autorstwa. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zamach stanu, moi kochani, czyli inflacja słów i emocji w alternatywnej rzeczywistości pisowców. Tak można to chyba w skrócie nazwać. Tyle by się chciało powiedzieć. Ale tak teraz na poważnie mówiąc, według pisowców praworządność jest wtedy, gdy mogą bezkarnie kraść, kiedy chcą i ile chcą, co chcą i jak chcą. Jakim to zakładają kajdanki, to jest dyktatura, to jest zamach stanu, to jest tragedia. Chcę Państwu powiedzieć jeszcze raz, nie idzie się do polityki dla pieniędzy. Dziękuję. A jeden się wstrzymał. Sejm poprawkę odrzucił. Dobra. Zróbmy spoiler tego zamachu stanu. Zastępca Ziobry poprosił swojego zastępcę, kolegę Ziobry, żeby ten przyjrzał się tematowi zamachu stanu, po czym zastępca Ziobry przesłuchał kolegę Ziobry i doszli do wniosku, że mamy zamach stanu. I tak powstał wczoraj pisowski zamach stanu, moi kochani. No a kimże jest ten Bogdan Święczkowski? Ten od zamachu stanu. Był szefem ABW w latach 2006-2007. Odpowiada między innymi za śmierć Blidy podczas próby jej zatrzymania przez ABW. I podobnie jak współwinni śmierci posłanki Blidy, nie poniósł oczywiście żadnej konsekwencji. Wręcz przeciwnie, ci, co znają sekret Blidy, są pieszczeni przez prezesa i cały PiS.
Moi drodzy, notowania tego obywatelskiego, niezależnego kandydata PiS muszą być fatalne. Zresztą pisowcy jacy są, tacy są, ale aż tak głupi nie są, żeby tego nie wiedzieć. On jeszcze niby jest taki obywatelski, a jeszcze nie zdołał uzbierać 100 000 podpisów. I tutaj, jeśli PiS decyduje się na taką szopkę z udziałem Święczkowskiego w roli głównej, to powiem wam, musi być grubo. A tak serio, to jest przykład, gdzie ci ludzie mają ten kraj. Gotowi na wszystko, nawet spróbują go podpalić, byle tylko znowu dorwać się do koryta. Tak czy inaczej, według pisowców mamy zamach stanu. Zerkałem przez okno, jeździłem dzisiaj po mieście, gdzie się gromadzą wojska, nigdzie nie widziałem, nie ma ich jeszcze, ale pewnie już reżim Tuska tam w koszarach ma pełną mobilizację wojska, także niebawem czołgi, rakiety, samoloty, i oczywiście niemieckie wojska, bo jak Tusk to i Niemcy, prawda? Tusk, Siemoniak, Kosiniak-Kamysz podobno mają występować niedługo już w mundurach. Skuli już jednego księdza generała kajdankami, ale to już inna historia. Jeszcze tylko czekać na orędzie zamachowe Tuska, bo jak zamach, to i orędzie musi być do narodu, prawda? Moi drodzy, ten groteskowy, pisowski zamach stanu, według PiS, poprawię się, nie wiem, czy nie wszyscy będą w stanie uciec na Węgry, czy na Białoruś, stąd ten groteskowy ruch. Im bardziej, tak naprawdę, na serio, im bardziej pętla rozliczeń zaciska się wokół tych ludzi Zjednoczonej Prawicy, tej całej pisowskiej wierchuszki, łącznie z Kaczyńskim na czele, tym większa panika w obozie Kaczyńskiego. Im więcej wychodzi na jaw ordynarnego złodziejstwa, korupcji, nepotyzmu, przekrętów, grabieży państwa, tym głośniej PiS krzyczy o niszczeniu demokracji i grozi odwetem. Jak dla mnie te wszystkie autorytety PiS-u, Zjednoczonej Prawicy, jak już będą uciekać na te Węgry, Białoruś czy w objęcia samego Putina, niech zabiorą ze sobą swój elektorat, tak raz na zawsze. To, że w Polsce mamy do czynienia z zamachem stanu, widać to bardzo jasno i czytelnie. Oczywiście to nie jest zamach stanu polegający na wyprowadzeniu czołgów i policji, wojska na ulicę. Jest to, szanowni państwo, pełzający, ustrojowy zamach stanu. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, w PiS-ie musi być naprawdę bardzo nerwowo, bo im więcej zarzutów dostają, tym głośniej krzyczą o zamachu stanu. Kaczyński uważa, że po latach łamania przez nich prawa i niszczenia demokracji, rozpieprzenia w drobny mak polskiego wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, w Polsce ktoś jeszcze na te brednie się nabierze, nie licząc oczywiście twardego elektoratu PiS. Boż powiem tak, już kurwa mać, przepraszam za wyrażenie, w Polsce zamach stanu, a Alfons Nawrocki na urlopie, a Duda bryluje na wywiadach u Mazurka. Jaka partia, taki zamach stanu. A ja tak powiem wam, nie wiem, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że Święczkowski nie dostał wypłaty, bo ustawa budżetowa na rok 2025 nie przewiduje karmienia trutnia, więc ogłosił zamach stanu. A Dudzie zostało 181 dni. Ale wiecie, co mnie bawi w tym wszystkim też? Między innymi, bo bawi mnie wszystko, ale między innymi. Wyobraźcie sobie, szef Trybunału tak zwanego konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski, ogłosił, że mamy w Polsce zamach stanu, kierowany przez Donalda Tuska i jego przestępczą grupę. Jednocześnie
dysydent Święczkowski przez rok od początku tego zamachu stanu przyjmował od tych puczystów pensję w wysokości 35 000 złotych brutto. No, taki spór polityczny zmienia się w groteskę. Ale wiecie, co wam powiem? Że w tym strasznie urojonym zamachem stanu straszą starszych ludzi, którzy w ich głównie oglądają. No to jest już wyjątkowo obrzydliwe. Mówię tutaj o telewizji za rubliki. Nawet funkcjonariuszka Borowska z tej szczujni Republiki poznała na własnej skórze znaczenie powiedzenia siejesz wiatr, zbierasz burzę. Najgorsze w tym wszystkim, że nie wyciągnęła z tej historii właściwych wniosków. I o czym ja tu, moi drodzy, mówię? Ano o tym, że starsi ludzie, którzy słuchają, oglądają tą kloakę zwaną Telewizja Republika, po tych ich paskach są po prostu przerażeni. Zresztą wiecie, co ja tu będę na ten temat wiele gadał, zobaczcie sami. Ludziom uświadamiać, naszym widzom, na czym polega różnica, żeby nie bagatelizować tej sprawy, bo po tej wczorajszej konferencji ja powiem Państwu szczerze, że odbierałam takie telefony od starszych osób, które były wystraszone, bo usłyszały o tym, że jest zamach stanu i wyglądały za okno w poszukiwaniu czołgów po prostu. No ale tak, moi drodzy, śmichy, chichy, ale jeszcze tylko z 2 zamachy stanu, potem Wielkanoc, potem przewrót majowy, wakacje i koniec pisowskich rządów. Tak czy inaczej. No, zmierzajmy jakoś tam do sedna. Prokuratura wszczęła śledztwo. Prokuratura to za dużo powiedziane, no ale powiedzmy, że ta prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia zamachu stanu przez premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Zawiadomienie złożył prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, który zarzuca tym osobom działanie w zorganizowanej grupie przestępczej od 13 grudnia ubiegłego roku, mające na celu zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz ingerencję w funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Pewnie też o tym słyszeliście, że sam Donald Tusk śmiertelnie przeraził się tego zawiadomienia. No, zareagował na te oskarżenia, publikując w mediach społecznościowych nagranie. Nagranie, które pokazuje strach, przerażenie, panikę. Zresztą pewnie większość z was to nagranie widziało, a jak ci, którzy nie widzieli, zobaczcie. Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu. Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy, pójdzie się tym zajmie. No i muszę wam powiedzieć, że reakcja Tuska musiała nieźle bodnąć, że tak to określę, pisowców i funkcjonariuszy z kloaki zwaną Telewizja Republika. Funkcjonariusz Kółeczek, no powiem wam, że jakby mógł, to by Tuskowi podgryzł tętnicę, wyszarpał tchawicę, w ogóle publicznie ukamieniował. Zresztą, co ja będę mówił, 1000 słów nie odda tego, co zobaczą oczy. Zobaczcie wściekłego funkcjonariusza Kłaczka. I pan prezes Kaczyński też, jak widzę, już na Nowogrodzkiej to odnotowali,
Premier Donald Tusk według mnie tym filmem zamieszczonym kilka minut temu w mediach społecznościowych napluł Polakom w twarz. W sytuacji, kiedy mamy zamach stanu, kiedy mamy niewydolną służbę zdrowia, likwidowane porodówki, nie mają szpitale płacone za nadwykonania, kolejki do lekarzy specjalistów, wysokie ceny, zwijający się i wyprowadzający zagraniczny biznes z Polski i najgorsze w historii relacje z naszym partnerem strategicznym, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, Donald Tusk w godzinach pracy, najprawdopodobniej już po godzinach pracy, w kancelarii premiera robi właśnie to. Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu. Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy, później się tym dzielimy. Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu. Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy, później się tym dzielimy. Czy naprawdę, no ręce załamać, bo ja nie wiem, jak to skomentować. Szczerze mówiąc, słów mi brakuje, a te, które cisną się na usta, to nie nadają się na antenę. No to jest kpina, po prostu kpina z państwa polskiego, kpina z obywateli. Premier, który gra w ping-ponga w kancelarii prezesa Rady Ministrów, to wygląda w ogóle na jakąś zakrapioną imprezę. I to nie jest przypadkowy, to jest wpis na jego oficjalnym koncie, ten film. Sam go umieścił. Więc tak, moi drodzy, według funkcjonariusza Kłaczka Donald Tusk w godzinach pracy, prawdopodobnie po godzinach pracy, na imprezie zakrapianej alkoholem grał w ping-ponga. No powiem wam, niezła impreza zakrapiana alkoholem. No ja pierdolę, przepraszam, ale kurwa, kto normalny o zdrowych zmysłach to łyka? Nie wiem, ale no tak mnie to rozbawiło. W godzinach pracy, prawdopodobnie po godzinach pracy w impreza zakrapiana alkoholem. Gdyby to była impreza zakrapiana alkoholem, to by Matecki najebany po dachu biegał, Kamiński Ceratas lałby w gacie, i jeszcze kilku bym mógł wymienić, którzy na przykład spali na korytarzu sejmowym i tak dalej. No ale dobra, pomińmy to, przejdźmy teraz do troszkę no, chcę coś powiedzieć na poważnie, chociaż ciężko mi, ale staram się, uwierzcie mi. Okej, teraz tak parę słów na poważnie. Robi się gorąco koło Błaszczaka, Morawieckiego, Obajtka, Sasina, Czarnka, Nawrockiego, no i całej tej pisowskiej wierchuszki, tej śmietanki pisowskiej. Kasy na kaucję za Michała K. koledzy i przyjaciele nie wyłożyli. Aresztowane płotki i takie trochę większe rybki prują się, śpiewają jak niczym diwy operowe. I tutaj, moi drodzy, niczym rycerz na białym koniu pojawia się Godzilla. Składa zawiadomienie o zamachu stanu do Andrzeja Moncha. Pisowski zamach stanu pokazuje, jakie chore umysły sprawowały władzę przez ostatnie 8 lat w Polsce. Umysły, które wymyśliły zamach w Smoleńsku, dzisiaj krzyczą o zbrodni na narodzie polskim. No tutaj aż chce się wykrzyczeć, no nigdy więcej szaleńców u władzy. I ktoś by tutaj mógł się zastanawiać, czy to jest polityczna zagrywka, czy realne oskarżenie. No, jakby nie patrzeć, no prezes Trybunału Konstytucyjnego Godzilla Święczkowski oskarża rząd Donalda Tuska o zamach stanu, a prokurator Michał Ostrowski wszczyna śledztwo. O tym wszczynaniu śledztwa to później też jeszcze powiem, bo też ładne kwiatki wyszły. No a premier nie przejmuje się zarzutami i gra w ping-ponga. Co naprawdę kryje się za oskarżeniem, czy prokuratura miała prawo do wszczęcia śledztwa?
To całe śledztwo w tej sprawie zamachu stanu budzi w większości Polaków ataki śmiechu, u niektórych kontrowersje, a u niektórych strach. Ale w większości śmiech i politowanie. To, że w Polsce mamy do czynienia z zamachem stanu, widać to bardzo jasno i czytelnie. Oczywiście to nie jest zamach stanu polegający na wyprowadzeniu czołgów, policji, wojska na ulicę. Trzeci raz tego słucham i nie rozumiem. To kto na nas napadł, że jest wojna? Moi drodzy, to całe śledztwo w sprawie zamachu stanu, i skąd te zarzuty? Święczkowski wskazuje, że liczące 60 stron zawiadomienie opisuje działania rządu i parlamentu, które miały na celu zmianę ustroju Rzeczpospolitej. Wśród kluczowych argumentów pojawiła się uchwała Sejmu z 6 marca 1923 roku, która według Święczkowskiego stanowi element ustanowienia skutków kryzysu konstytucyjnego z lat 2015-2023. Jego zdaniem podjęte przez rząd i parlament decyzje stanowią przestępstwo. Tak. Mówimy tutaj o przestępstwie zamachu stanu, powiedział Święczkowski na konferencji prasowej. Reakcje na śledztwo, polityczne napięcia i wątpliwości prawne. Premier Donald Tusk nie odniósł się wprost do oskarżeń, lecz opublikował w mediach społecznościowych swoje nagranie, na którym, tak jak widzieliście, jak wam pokazałem, grał sobie w ping-ponga. Jak zareagował? Odpowiednio zareagował. Tu chyba nie trzeba nic dodawać, nic ujmować. Jaki zamach stanu, generalnie rzecz biorąc, taka reakcja? Panie prezesie, słyszał pan odpowiedź Donalda Tuska na pana doniesienie czy informacje złożone do prokuratora? Widziałem filmik. To może posłuchajmy, dobrze? Bardzo proszę. Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu. Tak, Bogu, my tu mamy poważne sprawy, pójdzie się tym zajmie. I co by pan odpowiedział premierowi na tak żartobliwą formę odpowiedzi na pana... Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ten filmik, to mogę powiedzieć tak, że brakowało jeszcze lamparciej skóry i byłby to filmik jakby z satrapii jakiejś afrykańskiej. Ale sugeruje pan, że premier jest satrapą? Ja nic nie sugeruję. Ja mam takie wrażenie, że to jest filmik, który gdyby właśnie były jeszcze skóry lamparcie, to mógłby pokazywać jakieś zachowania jakiegoś wodza w satrapii afrykańskiej. To dobrze, rozumiem, że samopoczucie pana prezesa Rady Ministrów jest bardzo dobre. Widzę, że przerzucił się z gały na ping-ponga. To chyba źle świadczy o państwie, że mamy takiego prezesa Rady Ministrów, który nie interesuje się państwem, nie interesuje się prawem, przestrzeganiem prawa i praworządnością, a igrami w czasach pełnienia obowiązku służbowego. Także jak widzicie, staram się tutaj pokazywać dwie strony, chociaż bardziej pokazuję tą drugą stronę. A co o tym wszystkim mówią prawnicy? Nie Janusz Kowalski, nie, mówię o prawdziwych prawnikach. Prawnicy mają wątpliwości, czy prokurator Ostrowski miał prawo do samodzielnego wszczęcia takiego śledztwa. Pojawiają się opinie, że cała sprawa może mieć podłoże polityczne, bo nie inaczej. A legalność podjętych działań wymaga głębszej analizy. Wątpliwości budzi również przyszłość tego postępowania i jego potencjalne konsekwencje dla układu sił na politycznej scenie Polski. Ale o tych dwóch panach jeszcze zaraz parę słów powiem, ale to za chwilkę. Oczywiście, rzecz jasna, nie inaczej nasz prezes, zawsze dziewica Jarosław Kaczyński się w całupierzu wygłosił oświadczenie w tej sprawie, podkreślając, że nie jest to pierwsza tego rodzaju diagnoza,
a on sam wielokrotnie stawiał podobną. Cóż za zaskoczenie! Jednocześnie zaznaczył, że waga wystąpienia prezesa Trybunału jest szczególna. Tak, bardzo szczególna. Kolejną szczególną sytuacją, zdaniem Kaczyńskiego, jest fakt, że sprawa została już podjęta przez prokuratorów. Zapamiętajcie te słowa Kaczyńskiego. Została podjęta już przez prokuratorów. Kluczowe słowa do późniejszego, do tego, co później powiem. To jest sytuacja, którą jest właściwa reakcja na stan rzeczy, którą mamy w Polsce. W tym, co robi władza, nie ma już niczego, co jest związane z treścią przepisów. Jak wiecie, że co Jarosław powie, to jest święte. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której instytucje państwa, telewizja i prokuratora zostały przejęte siłą. Mamy do czynienia ze stanem, w którym prawo przestało obowiązywać, powiedział nasz wspaniały Jarosław podczas swojej konferencji prasowej. Oświadczenia, później konferencję prasową zorganizował prezes Trybunału. Tam jest Daniel Machnowski. Witaj, dobry wieczór. Daniel, czy masz jakieś nowe informacje, dodatkowe informacje w tej sprawie? Co dzieje się teraz przed Trybunałem Konstytucyjnym? W tej chwili przed Trybunałem Konstytucyjnym jest spokojnie, bo wydaje mi się, że też opinia publiczna na razie jest zaskoczona reakcją Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale należy też oczekiwać, że będzie jakaś reakcja społeczna w związku z tym, co dzieje się w Polsce. No i teraz, moi drodzy, ciekawostka. Jakieś czarcie sztuczki. Otóż, moi kochani, prokuratura krajowa zaprzeczyła, jakoby wpłynęło do niej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zamachu stanu. Wcześniej prezes tego Trybunału Kaczyńskiego, Święczkowski, poinformował publicznie, że takowe złożył. Kaczyński mówił, że prokuratorzy już się tym zajęli. A co mówi prokuratura? Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, o którym mówił Bogdan Święczkowski w środę 5 lutego, nie wpłynęło do prokuratury krajowej ani do żadnej innej prokuratury w Polsce. Kurwa, jakieś sztuczki nieczyste. Prokuratorzy od momentu ogłoszenia tego przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego sprawdzili, czy rzeczywiście takie dokumenty otrzymała jakakolwiek jednostka w całym kraju. Żadnego śladu takiego zawiadomienia. No, nie udało się namierzyć. Nie ma diabeł, czort, szatan przykrył ogonem. Chciałem zapytać o dwie kwestie. Pierwsza kwestia dotyczy tych pism, które wysłał pan do kancelarii premiera i do marszałka Sejmu. Tych podmiotów było oczywiście więcej. Czy jakiekolwiek odpowiedzi pan uzyskał z tych podmiotów? A druga kwestia, chciałem zapytać o postanowienie prezydenta Dudy o pana powołaniu na funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To postanowienie nadal nie znalazło się w Monitorze Polskim. Czy wie pan, dlaczego tak się stało i czy interweniował pan w tej kwestii? Dziękuję. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to zupełnie mnie ta kwestia nie interesuje. To jest osobista prerogatywa pana prezydenta i sobie mogą publikować albo nie publikować postanowienie pana prezydenta. Zostałem powołany na prezesa Trybunału Konstytucyjnego i prezes Rady Ministrów, czy marszałek jednej czy drugiej izby polskiego parlamentu nic do tego nie mają, niech się zajmują swoimi sprawami. Jesteśmy organami konstytucyjnymi, działającymi na równych prawach według konstytucji. Niech po prostu każdy wykonuje swoje obowiązki. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, szanowni państwo, to zawiadomienie o przestępstwie jest efektem tego, że organy władzy ignorują próby zaprzestania naruszenia konstytucji i trwania tego pełzającego zamachu stanu. Nie chcą rozmawiać, myślą, że są nietykalni i wydaje mi się, że przeprowadzą radykalną zmianę polskiego ustroju bez zmian ustawowych, bez udziału w tym istotnych elementów systemu prawnego w Polsce, czyli wymiaru sprawiedliwości. Nie da się w Polsce rządzić dekretami. To nie są czasy PRL-u, to nie są czasy Jaruzelskiego, gdzie wprowadzał stan wojenny różnego rodzaju swoimi dekretami. Żyjemy, przynajmniej żyliśmy do grudnia 2023 roku w demokratycznym państwie prawa,
gdzie prawo mogło być interpretowane, ale nie było w rażący sposób łamane. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Ostatnie. No i teraz im głębiej w las, tym ciekawiej. Nie wiem, nie myślcie, że to jest fake. To jest prawda. Prokurator Michał Ostrowski, który wszczął śledztwo w sprawie zamachu stanu, powiedział w czasie dzisiejszej konferencji prasowej, podkreślam, to nie fake, śledztwo prowadzę sam, to śledztwo własne. Wydałem zarządzenie o powierzeniu pewnych czynności śledczych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mam nadzieję, że zostanie to zarządzenie wykonane, bo pewne czynności muszą być wykonane przez organy, które mają odpowiednie do tego siły i dyspozycje procesowe, których nie ma prokuratura. Ja nie oczekuję żadnego nadzoru nad tym śledztwem. A poza tym pan prokurator generalny, który jest moim bezpośrednim przełożonym, nie może mi tego śledztwa zabrać, gdyż to śledztwo dotyczy również jego działań. To efekt zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Dodał, że sprawa będzie się toczyć nawet bez wprowadzenia tej sprawy do systemu wewnętrznego prokuratury. To się już toczy, panie redaktorze, już toczy się śledztwo w sprawie, ta sprawa będzie procedowana. Czyli poza organami państwowymi kolega Ziobry Święczkowski złożył zawiadomienie do kolegi Ziobry. Boże, gdzie ja żyję? Gdzie ja żyję? Do drugiego kolegi Ziobry, żeby ten prowadził swoją prywatną sprawę poza systemem wewnętrznym prokuratury. Kurwa. Powiedzcie mi, że te przysłowie się, tutaj nie pasuje jak ulał. Kto mieszka w Polsce, ten się kurwa z cyrku naprawdę nie śmieje. Może mi tego śledztwa zabrać, gdyż to śledztwo dotyczy również jego działań, jak wynika z zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i złożonych w tej sprawie zeznań. Poukładajmy to. Przynajmniej spróbuję to ja poukładać. Prokurator Ostrowski, kolega Ziobry, podejmuje prywatne śledztwo w sprawie zamachu stanu. Śledztwo chyba będzie prowadził, nie wiem, w garażu w Lublinie, gdzie ukrywał razem ze Święczkowskim przestępstwa PiS. Chodzi o akta sądowe, które u niego w garażu znaleźli. Obaj po prezydenckich wyborach razem z Ziobrą prawdopodobnie stracą stanowiska, o ile nie pójdą za kraty. Ta ilość pisowskich afer to jest m.in. ich robota. Przez 8 lat pozwalali pisowcom kraść, dewastować kraj na potęgę. Teraz są wielkimi obrońcami. I się tak, powiem wam, zastanawiam, w jaki sposób do cholery jasnej wezwie do osobistego stawiennictwa, mówię tu o tym prokuratorze Ostrowskim, który prowadzi swoje prywatne śledztwo w sprawie zamachu stanu. W jaki sposób wezwie do osobistego stawiennictwa i dokąd? Gdzie będą przesłuchania? W garażu, u niego w domu, w piwnicy, u babci na ganku? A jeśli nie przyjdą bez usprawiedliwienia osobiście, nie wiem, osobiście tych wezwanych zatrzyma i przymusowo doprowadzi, a koszty postępowania kto będzie ponosił? Bo skoro nie będzie w ogólnym systemie prokuratury
to rozumiem, że to z własnej kieszeni będzie wszystko pokrywał. No, po prostu mózg rozwala. Tak czy inaczej, ten kolega Ziobry, Ostrowski, miał takie samo prawo zająć się tym śledztwem tego naprawdę śmiesznego zamachu, tak jak każdy z nas tutaj, czy tak jak, nie wiem, pan Kazio, który sprzedaje marchewkę na targowisku. Tak naprawdę teraz grozi mu za to odpowiedzialność dyscyplinarna. Ci ludzie nie znają granic żenady i tak naprawdę idealnie podłożyli się Kaczyńskiemu. I powiem wam, że byłem przekonany, ale jestem coraz bardziej przekonany, że państwo PiS działa w przestrzeni jakiejś wirtualnej, w przestrzeni wirtualnie równoległej z Rzeczpospolitą Polską. Ma swojego prezydenta i kandydata na prezydenta, ma swojego prezesa, no i swoich prokuratorów. To, co jest prawem, uważają za bezprawne, to, co powie Kaczyński, czy ludzie Kaczyńskiego, to mimo, że jest bezprawne, uważają za prawo. Powiem wam z jednej strony, no, a niech się chłopaki pobawią, no, nie przeszkadzajmy im, nie budźmy ich. Po co? Tak, proszę Państwa, wprowadzamy zamach stanu. Dzisiaj wszystkie, w związku z tym posłanki będą w mundurach na sali sejmowej. Taka jest decyzja kierownictwa klubu. Mam nadzieję, że to zrealizują. Będzie to symbol władzy Donalda Tuska nad naszym zmilitaryzowanym od dzisiaj krajem. A nie boi się pan więzienia? W końcu jest pan podobno współwinny tego zamachu. Boję się, ale mimo to realizujemy ten zamach. Niestety armia w tej chwili jest na ćwiczeniach, w związku z czym nie widać tego jeszcze na ulicach, ale już psychologicznie się przygotowujemy do tego, żeby objąć tym zamachem stanu. Szczególnie posłów PiS-u, ja widzę, że są bardzo tacy rozemocjonowani. Ja mam do nich taką prośbę, bo te ich tak bym powiedział, gwara czy różnego rodzaju zawodzenie przypomina troszeczkę zawodzenie owiec prowadzonych na rzeź. Otóż nie ma żadnej rzezi, jest tylko prawo i sprawiedliwość, która powoli do nich puka. Rozliczenia do nich powolutku pukają. To jest bardzo długi, trudny proces, ale niech to przyjmą na klatę. Skoro kradli, skoro podzielili się państwem jak czerwonym suknem, skoro traktowali budżet naszego kraju jak łup, to niech teraz przyjmą to mężnie. Moi drodzy, powiem wam tak. Kaczyński całe życie czekał na 13 grudnia 1981 roku. 44 lata temu miał dosłownie jedno zadanie – wstać rano. Nie wstał. Kiedy inni walczyli, on spał do południa. W umyśle Kaczyńskiego jest permanentny zamach stanu. No ale powiem wam jeszcze, że chodzi o telewizję za rubliki, Ruspubliki, tej pisowskiej kloaki. No powiem wam, że takiego odlotu to oni chyba jeszcze nie mieli. I powiedzcie mi, moi drodzy, no jak tu kuźwa nie kochać kabaretu Republiki? Paskowy wczoraj to na maksa się rozkręcił, orgazm za orgazmem wam powiem. O 17:36 Tuskowi według pasków telewizji Republika groziło 25 lat więzienia, a już godzinę później dożywocie. Mistrzowie, oni chyba tych paskowych razem ze sobą zabrali z TVP. Tak jak wam na początku wspomniałem, trwa krwawy niemalże zamach stanu.
A czuwający nad przestrzeganiem konstytucji, stojący na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, prezydent RP co robi w tym samym czasie? Ano, moi drodzy, śmieszkuje sobie w wywiadzie u redaktora Mazurka. No skandal nad skandalem, moi kochani. Zresztą powiedzcie mi, co robicie podczas zamachu stanu? Jak spędzacie czas? No, proszę tutaj o komentarze, znaczy odpowiedzi w komentarzach. To jest taka zorganizowana akcja zorganizowanej grupy polityczno-przestępczej pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński ma jeszcze 3 takie instytucje, na które ma wpływ. Jest to Paratrybunał Konstytucyjny, Narodowy Bank Polski, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i teraz instrumentalnie wykorzystał pana Święczkowskiego do tego, żeby zrobić ustawkę ze swoją partyjną telewizją i ogłosić wszemi wobec jest zamach stanu. Jeżeli Jarosław Kaczyński demokratyczne rządy państwa prawa nazywa zamachem stanu, to ja jestem bardzo ciekawy, jakby Jarosław Kaczyński odniósł się do 8 lat rządów prawa i niesprawiedliwości, bo przecież widzimy każdego dnia, co się dzieje. Jarosław Kaczyński próbuje obronić swoich partyjnych kumpli. Dzisiaj wniosek o uchylenie immunitetu Błaszczakowi. Ziobro najprawdopodobniej z 30-dniowym aresztem. 6 aktów oskarżenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Kolejne zarzuty dla Romanowskiego, który stoi i siedzi za garniturem Orbana na Węgrzech. Pan K. dzisiaj w Londynie dalej, bo przecież koledzy nie uzbierali tej gigantycznej kaucji za jego wyjście. Jarosław Kaczyński w ogóle nikogo teraz nie zna. On w ogóle zapomniał, że 8 lat rządziło Prawo i Sprawiedliwość i struga politycznego wariata. No, panie Kaczyński, no nie z nami te numery. Robiliście perfidne rzeczy. Pana kumpel, jeden z najbliższych współpracowników, Mariusz Błaszczak, na partyjne polecenie zdradzał tajemnicę naszego państwa, żeby wygrać wybory. No właśnie, to jest karalne. Gdyby ktokolwiek miał odtajnić te dokumenty, kto jest zdroworozsądkowym patriotą, który myśli o przyszłości, bezpieczeństwie naszego kraju, nigdy by tego nie zrobił. Mógł to zrobić tylko taki polityczny podnóżek Kaczyńskiego jak Mariusz Błaszczak do celów politycznych. Oni naprawdę myśleli, że wygrają wybory. I oni myśleli, i Kaczyński im wszystkim wmówił, róbcie to, co ja wam każę, bo my wygramy wybory, żadna odpowiedzialność nigdy was nie spotka. Kaczyński się pomylił, wybory przegrali. 12 miesięcy musiało minąć, żeby prokuratura nazbierała wystarczająco dokumentów i dowodów, żeby stawiać zarzuty i stawiać akty oskarżenia. I oni dzisiaj są w chaosie, oni są dzisiaj w popłochu. Dlatego dzisiaj nakłonili, kazali Święczkowskiemu stanąć i mówić o parazamachu stanu, żeby wprowadzać opinię publiczną w błąd, żeby był chaos, żeby pokazywać, zobaczcie, co się dzieje. A tak naprawdę chodzi o to, że ich polityczni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości za kradzieże, defraudacje, za złodziejstwo będą mieli problem z wymiarem sprawiedliwości. Będę powoli przechodził do podsumowania, powoli. No, tak czy inaczej, no powiem wam, że takiego cyrku tak dawno nie widziałam. No i też już dawno się tak nie uśmiałem. Ten niby prezes Trybunału Konstytucyjnego Święczkowski po uzgodnieniu z wielokrotnym zdrajcą polskiej racji stanu Kaczyńskim złożył do prokuratury zawiadomienie na premiera Donalda Tuska i rząd o popełnieniu przez nich zbrodni zamachu stanu. No przecież nie kto inny jak sam Kaczyński w jednych ze swoich jakże głębokich i mądrych wypowiedzi osobiście stwierdził, że, i tu uwaga, cytuję, w zasadzie to od 2015 roku dokonaliśmy zmiany ustroju państwa. Więc kto tu dokonał zamachu stanu? A takie działanie już podchodzi pod paragrafy zamachu stanu właśnie. I jak wiele innych bezprawnych czynów tej pisowskiej, łajdackiej władzy. I powiem wam, że większej paniki, strachu, bezsilnej wściekłości, skrajnej głupoty już naprawdę dawno nie widziałem. No chyba że wspomnę rok 1920, jak to bolszewicy z podkulonymi ogonami wiali spod Warszawy. No i jeszcze oczywiście ziobrowy warchoł o nazwisku Warchoł. Dodaję jeszcze, że jeden powód takiego postępowania niby prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie, że Tusk, nie wpłacając pieniędzy sędziom tego pseudo-trybunału, chce ich zagłodzić. No akurat Święczkowskiemu czy Pawłowicz
Ścisły post tak naprawdę przydałby się i to z całą pewnością. Już zrobili bardzo wiele, żeby uniemożliwić działania organów konstytucyjnych. Dalsze działanie by tylko po prostu pogłębiło akt oskarżenia, które muszą być objęci. Wcześniej czy później będą. Nawet jeżeli w tej chwili sparaliżują śledztwo, nie ma sposobu, żeby osoby odpowiedzialne za zamach stanu nie poszły do więzienia. I my musimy sobie zdawać tego sprawę. To ja apeluję do policji, do prokuratury, do wszystkich służb, żeby sobie zdawały sprawę, że współdziałanie w tym przestępstwie, które się w tej chwili dokonuje, obejmie każdego, który pomaga. Ja nie mówię w pełnym zakresie, bo policja musi wykonać swoje obowiązki we wszystkich pozostałych, ale w zakresie zamachu stanu obejmie zbrodnią zarzutu zamachu stanu. Więc wszystko, co dotyczy łamania konstytucji, będzie próbą uniemożliwienia śledztwa w tej sprawie, będzie objęte również zarzutem tej zbrodni. I zaraz oddamy głos prezesowi Trybunału Konstytucyjnego i przypomnimy Państwu jeszcze raz te bardzo ważne historyczne słowa, bo od tego momentu zmienia się stan gry. Natomiast jeszcze chciałem dopytać... Moi drodzy, podsumowując, bo się znowu rozgadałem, ale sprawa poważna, jakby nie patrzeć, jest zamach stanu. Czyli tak, zamach stanu ogłosił upadły Święczkowski na rozkaz Ziobry i Kaczki. Wbrew wszystkim przepisom i prawu wyzerowany prokurator Ostrowski zaczął prywatne dochodzenie, który twierdzi, że nie musi mieć żadnego nadzoru. No powiem wam, ubaw popachy. Do tego dzisiaj na przykład na X-ie i tu uwaga, bo to jest też fakt. Jest pełna mobilizacja, moi drodzy, i to nie są przelewki. Zmechanizowanej brygady rycerzy Jana Pawła II. No kurwa, padłem i nie wstałem. Jak to zobaczyłem, szczęki do dzisiaj szukam, opadła mi. Tak czy inaczej, no czekam na reakcję prokuratury, na słowa wypowiedziane też dzisiaj publicznie w mediach przez Dudę. Wyobraźcie sobie, że ten pajac osobiście namawia ludzi do wyjścia na ulicę, jeśli nie spodobają im się wyniki wyborów prezydenckich. To jest nic innego jak namawianie do zamachu stanu. Czym on grozi? Że jak nie wygra sutener, to będą zamieszki? A wtórował dzisiaj Święczkowski w tej kloace Republika, że wojsko pojawi się na ulicach i tak już ta kloaka Republika, wystraszyła babcię, która wyglądała przez okno za czołgami, czy które same dzwoniły do tej telewizji przestraszone, że wypatrują czołgów na ulicy. Za to Duda powinien stanąć przed sądem, bo to jest nawoływanie do zamieszek. PiS tak naprawdę nas nie wystraszy. Ich odpady typu Ostrowski, Święczkowski, Republika jedynie mogą mieć na sumieniu babcie zastraszone tymi bredniami, które wypowiadają publicznie. I tak już na koniec, moi drodzy, czy niejaki Święczkowski, czy Ostrowski nie podpada tutaj pod artykuł 212 kodeksu karnego, imputując zamach stanu polskiemu rządowi. I to pytanie pozostawię otwarte i wbrew pisowcom, prawnikom, bo mi to tutaj troszeczkę śmierdzi. A jak wam? Piszcie, komentujcie, oceniajcie. Ja wam już dziękuję i trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, że jest straszny zamach stanu przez okrutny rząd czy dyktaturę Tuska. W Polsce mamy zamach stanu, także
krew będzie lała się gęsto. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. Czy nie lepiej, żeby premier i prezydent byli z jednej opcji, żeby współpracowali dla pozytywnych zmian w kraju? Muszą być bezpieczniki w państwie polskim, tak żeby nie doszło do skrajności. To jest skrajność, chyba że naród może wybrać inaczej. Oczywiście może wybrać inaczej. To wszystko w rękach Dobrze, pan rozumie, że narodu, prezydent wyborców. powinien być bezpiecznikiem dla rządu? Powinien być bezpiecznikiem dla rządu. Złośliwie przyznam się, że ja cytowałem Jarosława Kaczyńskiego z roku 2020, kiedy prezes PiS, stawiając na Andrzeja Dudę po raz drugi, mówił o tym, że lepiej byłoby, żeby to prezydent i premier współpracowali ze sobą, a nie kłócili się. Ale przecież to była inna sytuacja.